Witam serdecznie. Temat znany. Jest to off-grid. Jest tu 10 paneli o łącznej mocy 4,6 kWp na konstrukcji naziemnej, skierowanej na południe, dokładnie 220 stopni. Konstrukcja jest bardzo solidna, z profila zamkniętego, nie żadne kątowniki ani płaskowniki. Są sporniki wzdłużne, poprzeczne. Wszystko jest naprawdę solidnie zrobione. Jak w tle słychać, u mnie to wiatry są bardzo mocne, dlatego taka konstrukcja powstała. Zaraz mogę pokazać tabliczkę znamionową. Może będzie odwrotnie, ale dane każdego z paneli. Tak, z paneli, jak widać, wszystkie przewody są połączone, idą w rurce wodnej do ziemi. Dlaczego rurka wodna? Ano dlatego, że ani wilgoć, ani mysz, ani żadne stworzenie nie jest w stanie się do tych przewodów mi dostać. No i od tych paneli mam jakieś do domu 40 metrów, za chwilkę się tam przejdziemy i 40 metrów idzie przewód ziemią, oczywiście w rurce wodnej. Tu jeszcze widać ślad po kopaniu. Z boku budynku rurka wchodzi z przewodami do kotłowni, a w kotłowni znajduje się cała instalacja off-grid. Także udajemy się do kotłowni. Może jest chwilkę ciemno, za chwilę zapalimy światełko. Światełko zapaliłem. No i przewody wchodzą na zabezpieczenia. To są moje zabezpieczenia w skrzyneczce. I takie zabezpieczenia myślę, że wystarczą. Jeżeli nie, to proszę powiedzieć, ale myślę, że to. I zabezpieczenie idzie do falownika. Falownik się prezentuje w ten sposób. Oj. No aktualnie jest tylko pobór 42 W, ale pogoda, jak widać, nie dopisuje, więc nic na to nie poradzimy. Ale dalej. Do całej instalacji off-grid mamy jeszcze magazyn energii, który jest na dole, za chwilę pokażę, ale przede wszystkim to jest bardzo ważne, bo to jest wyłącznik magazynu energii, a tu już znajdują się ogniwa. Ogniwa są to lify po 4, 16 sztuk, 48 V i tymi ogniwami zarządza BMS-ik. BMS jest to JK. Tu akurat zastosowany był 20S, ale lepiej mieć w zapasie niż za mało, bo jakbym chciał dołożyć ze 2-3 ogniwa, to tutaj najmniejszego problemu nie ma. 16 sztuk. Jest to skrzynka energetyczna na kółeczkach, w razie czego zamykana, więc dostępu do tego ani dzieci nie mają, ani myszy, ani
żadne stworzonko, żeby się tu nic nie stało. Co ważne, to jeszcze mamy coś takiego jak czujnik dymu. Czujnik dymu zaraz nad magazynem energii, dlatego że wydawało mi się i wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce dla niego, żeby wykryć i dać sygnał. A uwierzcie mi, że jak nawet papieroska tutaj zapalę, to jest koszmar wysiedzieć tutaj, słychać w całym domu, zaraz dzieci, żona wchodzą, pytają się, co się dzieje. Wyświetlaczek tak akurat się prezentuje w danej chwili. Mój magazyn energii, jest akurat pobór. No niestety pogoda jest taka jaka jest, ale naładowało tylko do 80% dzisiaj przez dokładnie, żeby nie skłamać, tam chyba 5 godzin, ale magazyn był rozładowany do 50%. To i tak dobrze mi się wydaje na te warunki, co teraz mamy. No i z falownika, do falownika jeszcze mam podpiętą sieć domową, bo mój off-grid nie zasila całego domu. Praktycznie jest w 90% zasilany dom, a te 10% stanowi kuchnia. Kuchnia jest to duży pobór, więc dlatego stwierdziłem, że nie będę podpinał kuchni. Przyjdzie jeszcze na to chwila, albo przyjdzie jeszcze na to chwila podpiąć się pod zawodową. Jeszcze jest kwestia wyborów, więc zobaczymy, co będzie po wyborach. Tu mam zabezpieczenia, oczywiście tu jest zabezpieczenie, licznik przed, czyli ile pobieram z sieci do falownika, ale tutaj mam akurat bardzo mało, bo od początku, kiedy powstała instalacja, to jest jakieś pół roku, może trochę więcej, to w tej chwili jest pobrane, a musimy zaświecić, żeby zobaczyć, więc włączymy sobie sieć, żeby to można było zobaczyć, ile jest pobrane. Za chwileczkę 45. Tak, 45 mamy pobrane, a ile mamy, co widzę, cieni są, więc zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, tyle mamy oddane na dom z off-gridu. No i tak, mamy wyłączony główny włącznik, licznik przed, zabezpieczenie. No i tu mam jeszcze takie coś jak włączam sieć do góry, na dole mam agregat, bo agregacik też sobie mogę tutaj podłączyć. No i licznik po. I tutaj mam jeszcze też taki sam jak tu, tylko że tu mam akurat na powrót, bo idzie z magazynu energię, ale mogę sobie zrobić tak, że jakby było rozładowany magazyn bardzo już dużo, a nie chciałbym go obciążać, więc mogę sobie zrobić bypass do góry, czyli wyłączam sobie falownik, żeby nie pobierał mi prądu, i sieć, która idzie do falownika, zawraca tutaj i z powrotem wchodzi na dom. Myślę, że bardzo dobre rozwiązanie, gdyż falownik trochę też prądu pobiera, a nie chciałbym, żeby ładował mi z sieci akumulatory. Tak to wygląda. Myślę, że no i bardzo jeszcze dobra rzecz, ważna rzecz. Zakupione zostały następne panele, które mnie bardzo przerażają, bo są bardzo duże. Każdy panel ma 560 W. Oczywiście są to panele już bifacjalne. Jest ich 10 sztuk, więc 5,6 kWp. No i tak jak mówiłem, czekam na wybory. Co będzie z nimi? Nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że odblokują zieloną energię.
i pewna partia nie dojdzie do władzy, więc mi się wydaje, że wtedy bym się włączył do zawodowej sieci. Ale jeżeli to nie nastąpi, to sobie rozbuduję off-grida i posłużą mi właśnie do istniejącego off-grida. Napomknąłem jeszcze, że tutaj mogę sobie podłączyć agregacik, a mogę go podłączyć i jest to ten agregacik. Nie będę pokazywał marki, ale 2000 W, oczywiście na pełnym sinusie, więc żadne elektroniczne rzeczy nie są w stanie zaszkodzić i myślę, że nawet podłączając go tutaj, żeby podładować akumulatory do stanu takiego, jakby mogły spocząć, odłączyć je i żeby mogły wytrzymać parę dni bez ładowania, to myślę, że wystarczy. I tyle w tym temacie na dzisiaj. Także dziękuję i pozdrawiam.